Lotnisko Chopina w Warszawie, wieczór, 19 lipca 2023. Dlaczego jesteśmy na lotnisku? Bo lecimy do Erywania, lecimy do Armenii, żeby szkolić kolejną organizację z obywatelskiego monitoringu sądów. Bardzo się cieszymy, bo jest coraz więcej organizacji, które zgłaszają się do nas i chcą, żebyśmy pokazali im, jak my to robimy i jak wykorzystujemy swoje 13-letnie doświadczenie w Polsce. Nazywam się Ania Radecka i w ramach Fundacji Solidarności Międzynarodowej tutaj realizujemy projekty pomocowe w Armenii. Armenia jest krajem górzystym, krajem Kaukazu, jednocześnie krajem, który jest piękny, ale jednocześnie ma swoje problemy. Jest jednym z krajów byłego dziedzictwa Związku Radzieckiego. Nasza fundacja akurat działa w tych krajach i Partnerstwa Wschodniego, jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia i również innych, Białoruś i również Armenia, czyli tych krajach, w których my jakby staramy się przekazać polskie doświadczenie, ewentualnie wesprzeć w jakichś takich procesach doskonalenia się, czy dążenia ku lepszemu funkcjonowaniu, czy zwykłego obywatela, jeśli chodzi o demokrację, czy o takie bytowe sprawy, jak pracujemy też w obszarze rozwoju obszarów wiejskich. Jako fundacja pierwszy krok w ciągu ostatnich lat, już wcześniej działaliśmy w Armenii, ale to parę lat temu, za to w ostatnim czasie mieliśmy takie działanie, gdzie dostaliśmy środki, żeby pomóc przesiedleńcom po wojnie karabachskiej i od tego momentu staramy się małe działania prowadzić regularnie, już to jest od 2021 roku. Między innymi w ramach tych projektów postanowiliśmy wspierać młodzież, a właściwie uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym czy w życiu państwowym Armenii. Zostaliśmy do tego zachęceni przez ambasadę, przez naszą placówkę, która przedstawiła nam organizację partnerską Helsińskie Stowarzyszenie Praw Człowieka, w skrócie HACHR, które są taką organizacją, która bardzo stawia na młodzież i na edukację młodzieży na ten temat, że mają prawo czy możliwość, a nawet dobrze jest obowiązek uczestniczyć w życiu publicznym. Od 3 lat prowadzimy z nimi działania, finansujemy działania obserwacji sądów w 3 regionach, w Shiraku, w Lori i w Erywaniu. W Shiraku w Gyumri, w Lori w Vanadzorze. Młodzi ludzie obserwują rozprawy sądowe, wypełniają pewne formularze, gdzie notują różne informacje odnośnie prawidłowości lub nieprawidłowości w przebiegu rozpraw sądowych. Są szkoleni przez koordynatorów, przez prawników. Potem zbiorczo z tych informacji powstaje raport, który z drugiej strony jest przekazywany do Ministerstwa Sprawiedliwości, do parlamentu, do placówek. Staramy się zbudować platformę, taką platformę komunikacji, gdzie jedni mogą się poprawić, czy poprawić funkcjonowanie, jeśli zechcą, dostają te dane na życzenie bardziej szczegółowe, a drudzy, czyli młodzi ludzie, mogą poczuć, że mają prawo wchodzić do tych instytucji, oceniać je i uczestniczyć w tym w jakiś sposób. Nazywam się Mikołaj Grabowski, jestem pracownikiem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jest to fundacja Skarbu Państwa specjalizująca się w pomocy rozwojowej w krajach byłego Związku Radzieckiego. Obecnie jesteśmy w Armenii, gdzie wspólnie z naszymi partnerami z Erywania oraz z Polski prowadzimy projekt dotyczący obserwacji sądowych dokonywanych przez młodych wolontariuszy. Zaprosiliśmy do współpracy Fundację Courtwatch z Polski, zajmującą się podobnymi działaniami w Polsce, abyśmy wspólnie mogli dokonać pewnej wymiany doświadczeń pomiędzy naszym armeńskim partnerem, czyli organizacją HACHR.
Jak już widać, wszystko stało się jasne. Jesteśmy w Armenii. Spacerujemy do organizacji, z którą się spotkamy dzisiaj, żeby szkolić z monitoringu rozpraw sądowych. Hello, my name is Diana. I'm observer in Armenia, and I observe our legal institutions, specifically courts, trials, and I wanted to say that I'm honored to participate to observation program because I really appreciate the civic observation of courts, and for me it is very important to have that observation as it is one of forms of civil control over juridical and legal institutions and fair and the right to fair trial. Hello, my name is Devan Vartanyan. I'm a volunteer of Helsinki Association, and I've been doing this court monitoring for several months, and I'm doing this in order to improve the justice system in this country in any way that is possible without any high education that I still try to get, and for the people of my country, of course. Եվ նաև դատավորների անունազգանունը հնարավոր չի այնտեղ համացանցում գտնել ու այստեղ ինքը պետք է լրացնի։ I pytanie, czy to posiedzenie się odbyło, czy nie. Եվ այն մասին արդյոք տեղի ունեցել է այդ նիստը, թե ոչ։ Jak się nie odbyło, no to nie ma więcej pytań. Եթե տեղի չի ունեցել, արդեն էլ հարցեր բնականաբար։ Po prostu można wysłać. Կարելի է ուղղակի հենց այդպես ուղարկել։ Jedyne dodatkowe pytanie to jest, czy masz więcej spostrzeżeń? Արդյոք ինչ որ բաներ ունես ավելացնելու։ I tu jest właśnie to miejsce, gdzie oni mogą te dobre praktyki opisać. To jest nasz drugi dzień wizyty. Jesteśmy już po takich dwóch długich blokach rozmów i wymiany doświadczeń. Posłuchaliśmy, jak Helsinki Association for Human Rights pracuje. Opowiadamy też o tym, jak my pracujemy. A teraz jedziemy do sądu zobaczyć, jak wygląda rozprawa. Też zobaczymy w akcji obserwatorów, wolontariuszy organizacji, którą tutaj przyjechaliśmy odwiedzić, wymieniać się z nią doświadczeniami. Nasze dotychczasowe rozmowy pokazują, że przede wszystkim Court Watch, metodologia, którą my promujemy w Polsce i w innych krajach, rozwija się także świetnie na Kaukazie i tutaj w wielu miastach obserwacje prowadzone są przez osoby już od 16 roku życia, ponieważ akurat w Armenii od 16 roku życia można obserwować rozprawy i właśnie idziemy uczestniczyć w jednej z nich. Proces создания Сказали, сделали. Powiedzieli, że zrobią, to zrobili. Ach, Ono. Jesteś wolontariuszką normalnie, formalnie. Sorry? Piszesz sobie film. Tutaj nie ma pasów z tyłu, idę. Raczej nie jest to przejęte. thank you. Please. Super. Dostałam identyfikator wolontariusza organizacji HACH, czyli Association Helsinki Association for Human Rights. for Human Rights. To jest sąd, do którego idziemy
I co, tak to wygląda. Cały wyjazd kończymy piknikiem w niesamowitym miejscu. Na górze jest cerkiew, którą widać. Просто лаваш. Ninu przygotowała jedzenie i przywiozła je tutaj. I jesteśmy nad kanionem. Нина Карапетянц, глава, президент Хельсинской ассоциации, Association for Human Rights NGO. Karapetjans, szefowa Helsińskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka, organizacji pozarządowej. Юрист, адвокат, Prawniczka, adwokat, но больше правозащитник. ale bardziej taki działacz ochrony praw człowieka. Dlaczego jej organizacja robi to, co robi? Почему вы делаете то, что делаете? Ваша организация. А потому что эти люди, эта команда, они по-другому не могут. Каждый из них до момента, когда пришел в эту организацию, они уже были правозащитниками Była działaczem w głowie. praw człowieka w głowie. Мы просто собрались в одном месте в одно время. W jednym miejscu w tym samym czasie. Потому что по-другому жить невозможно. No inaczej nie można żyć. Невозможно пройти мимо ситуации, когда przejść obok sytuacji, обижают, унижают poniżają, obrażają. человека, и ты просто пройдешь мимо, потому что A ty po prostu przechodzisz obok, у тебя какие-то дела. bo masz jakieś tam inne sprawy. A jakie są najważniejsze problemy, które organizacja stara się rozwiązać? Какие самые важные проблемы, которые вы стараетесь решать как организация? Мы пытаемся, мы делаем два направления. Takie dwa kierunki, działam w dwóch kierunkach. Одно направление – это помощь конкретным людям в конкретной To jest ситуации. pomoc konkretnym ludziom w konkretnej sytuacji. Когда у людей нет другой возможности, нет другой Nie помощи. ma drugich możliwości, nie ma drugiego źródła pomocy. Когда очень многие отказываются помогать людям в их кейсах, потому что это опасно. Wielu innych się odmawia uczestniczenia w prowadzeniu danych spraw, ponieważ jest to niebezpieczne. Потому что это очень долго, потому что у них нет возможности платить за защиту своих Często прав. są to długie sprawy, że ci ludzie nie mają też możliwości płacić za obronę swojej sprawy. И второе направление Drugi kierunek это институциональное изменение, получение тех институтов, которые будут работать без нас. instytucjonalne, czyli Наличие институтов, чтобы у нас были институты, которые, при работе которых наша работа была не нужна. były takie instytucje państwowe, przy pracy której nasza praca już nie będzie konieczna. Потому что нелогично, если человек Logicznie. подвержен torture, Jeśli człowiek na przykład jest przedmiotem tortur, tak? Myślenie po polsku, ему не нужен адвокат. Его должно защищать государство. jemu niepotrzebny jest adwokat, powinno go chronić państwo. Но поскольку у нас нет системного отношения, nie нет ma системы, systemowych rozwiązań, защитой прав obroną потерпевших занимаемся мы czy poszkodowanych и очень часто защищаем, в том числе от прокуратуры. Właśnie przeciwko, ochraniamy od prokuratury.
Поэтому, когда будут работающие институты, Jak będą dobrze pracować у нас будет минимум работы będziemy mieć и максимум minimum времени pracy, для maksimum- общения. Maksimum czasu dla общenia z tobą i z drugimi. Со всеми, с Po людьми, prostu dla чтобы życia. пожить. Będzie dużo czasu, żeby normalnie żyć. A czy są konsekwencje, które ich spotkały, konsekwencje ich pracy, tak? A byli takie pozytywne czy negatywne? Negatywne, Ага. negatywne. Были какие-то негативные последствия вашей работы для вас? Да, Вы конечно. встречались? Так, oczywiście. Были возбуждены разного дела. Уголовные кейсы, административные кейсы. Pozwy, sprawy sądowe, administracyjne i inne. Нас обещали убить. Również niektórzy obiecywali ich zabić. Нас вызывали на криминальные разборки. Wzywali nas na tam kryminalne rozborki. Это когда криминал пытается получить ответы на свои вопросы. Мафия пытается Окей. получить ответы на Okej. свои вопросы. Czyli również na mafijne jakieś spotkania. На меня наезжала машина. Пыталась сбить машину. Starała jakaś samochód próbował ją przejechać. Они очень надеялись, что я отпрыгну, Mam но nadzieję, że ona odskoczy. я не отскочила. Они были просто в шоке. И после этого они очень вежливо, очень уважительно после этого общались со мной. Do niej podchodzić. Ты можешь оказаться случайно в такси, где водителем Możesz okazywać является się w taksówce, человек, который вот с другой стороны представляет. gdzie kierowcą okazuje się być osoba jakby, która jest z drugiej strony, w przeciwnej tobie. И у меня было много таких Było dużo случаев. takich przypadków. И в этом случае остается только спокойно объяснить, поговорить. Należy tylko spokojnie rozmawiać, wyjaśniać. Другого выхода просто нет. Nie ma Это innego маленькая sposobu. страна, у тебя нет возможности Jest bardzo куда-то mały уехать, kraj, что-то nie ma сделать. możliwości И потом wyjechać. нет смысла ехать, нет смысла заниматься правозащитной деятельностью, Tak, если nie ma ты sensu zajmować się nie- ochroną praw człowieka, не считаешь эти риски jeśli nie bierzesz pod uwagę, и не считаешь, что ты способен удержать to эти jest удары. w stanie te uderzenia przecież zniszczyć. Dziękujemy bardzo. Спасибо. Dobrze. Спасибо.